Naukowcy ostrzegali o nadciągających zmianach klimatycznych już w połowie ubiegłego wieku. Już wtedy człowiek zauważył, że poprzez nieskończony wzrost gospodarczy nieświadomie przeprowadza rozległy eksperyment geofizyczny. Dziś ten eksperyment ma swoją nazwę – antropocen. O antycypowanej przyszłości po katastrofie klimatycznej słyszymy dzisiaj od osób aktywistycznych, ekologów, hydrolożek, fizyków atmosfery i dziennikarek. Głos w debacie zajmują również środowiska artystyczne i instytucje kultury ogłaszające stan wyjątkowy. Żyjąc w obliczu alarmujących komunikatów, które bombardują nas każdego dnia, polecam sięgnąć do literatury. Niekoniecznie literatury faktu, a dwóch fikcji klimatycznych, których fabuła rozgrywa się w czasach po globalnej katastrofie. Roku potopu Margaret Atwood i historii pszczół Mai Lunde. W książce Rok potopu koniec epoki człowieka wyznacza bezwodny potop. Czym jest bezwodny potop? Jest to pandemia, która doprowadza do niemal całkowitego wyginięcia gatunku ludzkiego. Brzmi znajomo? Pisząc tę powieść w 2009 roku, Margaret Atwood nie mogła wiedzieć, co wydarzy się 11 lat później, kiedy cały świat opanowała pandemia koronawirusa. Wtedy w mediach słyszeliśmy o odradzającym się świecie nieludzkim, o odradzającej się przyrodzie, która pod wpływem ograniczonej działalności człowieka zaczęła odżywać. Choć doniesienia o rzekomym pojawieniu się delfinów w Wenecji okazały się fałszywe, chyba wszyscy usłyszeliśmy i usłyszałyśmy śpiew niezauważonych na co dzień gatunków ptaków. Powieść kanadyjskiej pisarki jest niezwykle wizjonerska i dająca do myślenia. Ta książka utwierdzi Was w przekonaniu, że wielkim korporacjom nie wolno ufać, a pozornie nieistotne sekty ekologiczne niosą w swoich naukach ważną prawdę. Maja Lunde w powieści Historia pszczół przedstawia wizję świata pozbawionego jednego z najważniejszych gatunków stowarzyszonych człowiekowi – pszczół. Pszczoły są spoiwem tych rozpisanych na 3 głosy historii, rozgrywających się w różnym czasie. W 1852 roku w Anglii William, wizjonerski naukowiec, opracowuje nowy model ula, który przyniesie jemu i jego potomkom zaszczyty i sławę. W 2007 roku George w Stanach Zjednoczonych, hodowca pszczół z wielopokoleniową tradycją, zaczyna zauważać pierwsze ślady masowego ginięcia pszczół. O tym, co się wydarzyło, dowiemy się z historii trzeciej z bohaterek sagi, czyli Tao. Tao jest przedstawicielką nowej grupy zawodowej, zapylaczy, których praca całkowicie zastąpiła pszczoły. Pracuje i mieszka w Chinach, w jedynym miejscu na Ziemi, które poradziło sobie z katastrofą ekologiczną. Pewnego dnia podczas pikniku w syczuańskim lesie jej syn ulega tajemniczemu wypadkowi, a jego choroba staje się tajemnicą państwową. Co się stało i dlaczego tak ważną rolę w życiu bohaterów i bohaterek tej książki odgrywają pszczoły? Tego dowiecie się z tej wciągającej i poruszającej powieści, pokazującej odwieczne splątanie ludzko-zwierzęcych losów. Po lekturze obu tych powieści nasuwa się pytanie, czy na literaturze pięknej spoczywa polityczna odpowiedzialność? Bez względu na odpowiedź, literatura ma tą wyjątkową zdolność odpowiedzi na pytanie, a co by było gdyby? Pozwala wypróbować różne możliwości i jest niesamowicie ważnym narzędziem naszej wyobraźni. Te 2 tytuły Was nie zawiodą i zdradzę Wam też, że na końcu obu tych powieści znajduje się remedium na czekającą nas zagładę. Jakie? Przekonajcie się sami.